Okej, dobra. 20, 23, 23 metry. Dobra, ja sobie porzucam trochę procą. Jestem sobie na tym niedźwiadku, o którym wspominaliśmy. Niby normalna temperatura wody i się nic nie powinno wymienić. Jakiś czas temu mówiłem tutaj na transmisji, ale nęciłem wtedy zanętą taką zwykłą na Amura. Zobaczymy, jak będzie taką z procy dalej. Nawet nie spodem, tylko procą, ale no już taką lepszą. Mam tu mąkę kukurydzianą, dżem malinowy 16, 12, 8, świeżą malinę 10, kulkę niekruszoną i atraktor malinę. Zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, ile ja tych porcji wrzuciłem. I teraz tak, tutaj wzięło na kukurydzę malinę, ale tam, na tamtych zestawach mam pozakładane tonące. Na jednej mam tą kulkę z targu, a tam mam taki miks. Pierwsze co luszczeń. Ja wolałbym zdecydowanie, żeby tu brały Amury. Amur wydaje mi się lepiej płaci, do tego no jak czarne by brały, to by było zdecydowanie lepiej. O, tu jest ten z targu świątecznego. Ta malinka tonąca, a tutaj mam tą z targu plus dżem malinowy. A, nie zmieniłem tego dżemu jagodowego. Dobra, to też muszę poprawić na tym zestawie. To zmieniłem. Tu mam krem malinowy. Tu mam krem malinowy, dobra. Bo chwilę temu też byłem jeszcze na bursztynie sprawdzać różne przynęty i na 83 sobie stałem, bo dość słabo. Muszę jakieś inne miejsce wyszukać tam na tym bursztynie. Dobra, jak będą jakieś ciekawe brania, to ja wracam. Kolejne branie na tą kukurydzę. Spodziewałbym się więcej brania na te tonące, ale to jest maluszek. O, tam się coś przynajmniej dzieje. Oby ten miał przynajmniej te 3 kg ma. No, 4, dobry. Za takiego już coś tam płacę. Czy ja wspominałem, że łowię na 22-23 metry? Nie pamiętam. Najwyżej się powtarzam. Tutaj jest na ten zestaw 2 przynęt. No to będzie podobnej wielkości chyba jak tam, którą teraz chwilę temu miałem. Dobra, to jest 4 rano. Coś tam wychodzi. Zobaczymy, ile tego będzie tam w ogóle z godziny. Fajnie jakby wpadł jakiś taki Amur 20+, z którym mógłbym powalczyć. W końcu byłoby jakieś wyzwanie dla tych overków może. Nie rybki biorą, a ja chodzę. Chciałem odejść od komputera. Niestety trochę czasu chyba mnie minęło ryb. Tu jest jakiś karp znowu. Ciekawe, czy na którym z tych zestawów siedzi jakiś Amur, przynajmniej jeden. A nie same karpie pospolite. No, staje się to irytujące. Dobra, mogę podbiec tutaj, żeby to było szybciej? Co tam pływa? Luszczeń tylko. Gdzie są te amury? Nie no, nie będę narzekał, bo nieraz jest tak, że biorą same amury, a to jak jest kilka gatunków ryb, to zawsze coś gdzieś wyjdzie przez cały dzień może. To jakaś kasa by z tego była, ale tak to... No i tak cudów się nie spodziewam. 200-300 w godzinę to i tak byłby dobry wynik jak na niedźwiedzia. To nie jest to co kiedyś. Ale na razie póki co te, które tu siedzą, to takie po 5 sztuki. Trochę za bardzo na prawo chyba rzuciłem. Tu coś jest. Ryba za rybą. Ciekawe ile tamte zajmowały wędki. No ale dobra, niestety. Musiałem odejść. Na czat zerkam i patrzę, co tam jest łowione. No to ktoś teraz 19 kg lustrzenia ma. Nie, ładne sztuki. I około 5-6 to już są dobre rybki. No, chwilę temu 9 kg prawie. Teraz 5. Także coś wchodzi. Fajnie, że biorą właśnie ten klasyczny.
Tutaj na ten zestaw chyba wpadł, ten taki blisko 9 kg dokładnie. No, właśnie to jest dobre, nie? I mam zanętę taką z procent, tylko właśnie mógłbym teraz w sumie zanęcić. Ale nie tym, tylko procent. Wrzucimy jeszcze 2 porcje. Czy to leci tam, gdzie ja chcę? Trochę wieje, znowu. No tak w twarz prawie, że wieje. Dobra, 24 metry. Teraz to nie poleciało tam, gdzie chciałem. Teraz poleci. Trochę w prawo, dobra. 3 porcje niech leżą. No. Właśnie to jest dobre, że biorą na ten klasyczny włos. Bo nie wszyscy mają klasyczny włos pop-up. A tak przynajmniej coś możecie połowić, nie? Teraz pytanie, jakby się zrobiło porównanie pop-upów ze zwykłym, co dałoby więcej ryb? Mam tylko jedną tą na kukurydzę założoną. Tam ryby wychodzą, nie? Większość rekordów tygodnia jest właśnie bardziej na te tonące. Dobra, czekamy na więcej. No, co to teraz będzie? Miałem jednego takiego amura, ale małego. To znowu kolejny luszczyn. Miałem takiego właśnie amurka kilogramowego i mówię, nie ma sensu nawet tego nagrywać, takie to było branie. Dalej fajnie biorą ryby, dalej fajne sztuki. Poza tym chyba amurem, tak spojrzę sobie, on tylko jest takich mały. A reszta, nawet te karpie zwykłe, ten jest ledwo 4, no ale nie jest ledwo 3, tylko ledwo 4 kg, także no biorą, nie? To jest to, tutaj jest takie bardziej amurowe branie, chociaż mówię, na pikerach te brania różnie wyglądają. Można źle zinterpretować. To raczej jest jakiś amurek mały. No, coś tu płynie. Ten już będzie też miał 4 kg może. No, w końcu 4,6. Dobra, coś się tu wydarzyło. O, jest kolejny amur. Oj, to czarny. No, tego pana jak najwięcej zapraszamy. To na kukurydzę. Dobra, ja sobie w ogóle tak montuję już w międzyczasie ten film. Nagrywając go. I nie składając film. No. Wspomniałem, że muszę zamienić tutaj dip i go dalej nie zamieniłem. 15 godzina. Niestety jakiś czas temu wleciał większy wiatr. Ile to było? Około 3 metrów. Na początku jak zaczynałem to nie było tyle. Teraz jest 5,5. Myślałem, że to będzie jakiś przynajmniej amurek, ale no dobra, jakiś pospolity, taki, który dał opór większy. Z 10 może już ma 8,3. No nie wiem. Nieraz tych ryb w ogóle nie czuć, nie? Nieraz nie czuć, a nieraz są większe niż się wydają, albo nieraz są mniejsze niż się wydają. Dobra. Trochę mnie dziwi brak w ogóle brań tutaj na te tonące. Już dłuższy czas leżą te zestawy, nic się nie dzieje. Coś w końcu na tym prawym się wydarzyło. Środkową wędkę przerzuciłem trochę tak bardziej na prawo od markera, bo też mi się wydaje, że rzuciłem na prędzej trochę dość mocno na lewo. A długo już tam ten zestaw leżał, dobra, mówię, przerzucę. No i tutaj też coś. Tu 4. Tu też może będzie około 4. I znowu pospolity. Nie, no tak, no. To jest dziwne. Tak po braniu sądziłem, że to może będzie amur. Okej, jak zwykle trochę sobie postałem dłużej. I dostałem dość ciekawe ryby, ale ten wiatr te 5,5 metra tak nie bardzo. Do ciekawych połowów. Niestety. Tu wpadł taki dosyć fajny amur czarny. Prawie 9. Tylko za chwilę dostałem amurka. Za chwilę, no. Nie było za chwilę. 2 godziny później. Wpadł taki 7 kg. Co tam jeszcze miałem?
gdzieś w okolicach chyba 5, o ile dobrze pamiętam. To już na samym koniec połowu, bo była godzina 04, jak stałem, 4 godzina. Godzina 04, jak byłem, dokończyłem nagrywać. Mam taki karp po lustrze 12 kg. No i tu jeszcze te wyciągłem ryby, które tam brały na tych zestawach i poszedłem to sprzedać. Całkiem myślę, że w miarę godzina 04, 310 srebra. Ujdzie, jak na nęcenie z ręki. Pamiętajcie, łapa w górę i na razie.